Cześć siemano. Tym razem porozmawiamy sobie o skillach w Path of Exile 2, no bo to jak rozwiązane jest tutaj korzystanie, nauka, dodawanie umiejętności naszych jest dość unikalne, tak powiedziałbym, w stosunku do innych gier, przynajmniej ja się nigdy wcześniej z takim systemem nie spotkałem. Mianowicie mamy tutaj tak jakby taką, nie wiem jak to nazwać, księgę skilli. Otwieramy sobie skrótem klawiszowym G albo oczywiście gdzieś tam tutaj z menu kontekstowego. E, To się nazywa Skill Panel. No, dobra, czyli nazwijmy to panel skilli. No i tutaj mamy tak jakby sloty na nasze umiejętności. Ta liczba jest zdefiniowana, natomiast jeśli chcielibyśmy mieć więcej tych slotów, to są takie pierścienie, które mają w sobie slota na umiejętności, czyli możemy, jeśli założymy dwa takie pierścienie, no to możemy mieć dwa dodatkowe sloty tutaj na nasze skille. Natomiast jak widzicie, tutaj przy każdej tej linii, przy każdym skillu, tutaj mam jakby takie jeszcze dodatkowe skille. To są support gemy. I tak naprawdę ten duży gem to jest główny skill, natomiast te małe to są jakby takie wzmocnienia do tego skilla, które dodają nam różne efekty. Na przykład powiedzmy, że jak tutaj mam tego Lightning Arrow, jak widzicie, strzelam sobie tymi elektrycznymi strzałami i tutaj każdy z tych dodatkowych gemów dodaje mi jakąś tam właściwość, jakiś tam bonus, tak? Na przykład tutaj jak widzicie Martial Tempo, on na przykład zwiększa mi moją prędkość ataku. Teraz bije tak dosyć wolno, jak widzicie, jak sobie założę to Martial Tempo, to atakuje dużo szybciej. Także no, każdy z tych gemów jest cała masa. Oczywiście nie będę tutaj omawiał każdego po kolei, bo gdzieś tam tego typu to jest bardziej rozmowa na film o konkretnym buildzie dla danej profesji, dla danej klasy, niż żeby to omawiać wszystko po kolei, bo tego jest naprawdę cała masa i podejrzewam, że żeby omówić wszystkie, to film trwałby pewnie z 10 godzin. Natomiast skąd bierzemy w ogóle te skille? No bo jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że uczymy się u NPC-ta czy coś, tylko tutaj jak widzicie mam coś takiego jak Uncut Spirit Gem i Uncut Skill Gem oraz Uncut Support Gem. Jeśli chodzi o te duże kulki, no to tutaj interesują nas przede wszystkim Uncut Spirit Gem i Uncut Skill Gem. Jaka jest różnica? Otóż jak widzicie tutaj niektóre z moich skilli mają taką animację kręcenia się i mogę je sobie prawym przyciskiem myszy włączyć i wyłączyć, bo to są skille jakby pasywne, tak? Te, które mają tą animację, to są skille pasywne, je uruchamiamy i po prostu działają sobie. No chyba co to jest skill pasywny, raczej nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Są one przeróżne, jakie to się już tutaj nie będziemy skupiać, natomiast ich nie musimy używać. One po prostu działają i wszystko co tu sobie na nie wrzucimy, to po prostu się dzieje w trakcie naszego ataku, w trakcie naszego poruszania się. No oczywiście zależy jakiego tam skilla mamy, natomiast tutaj te zwykłe to są zwykłe skille aktywne, czyli na przykład właśnie to, że tutaj strzelam sobie jakimiś strzałami elektrycznymi, czy tam położę sobie jakiegoś takiego skilla na ziemi. No to jest właśnie, to są wszystko skille aktywne. No i tak jak widzicie, tak jak mamy tutaj te dwa Uncut gemy, no to Uncut Spirit Gem to jest gem, którego używamy, żeby sobie stworzyć właśnie takiego, wykraftować takiego skilla pasywnego, natomiast Uncut Skill Gem służy do kraftowania skilli aktywnych. Jak sobie użyjemy takiego Uncut Gema, no to otwiera nam się tutaj menu, z którego możemy wybrać, w jakiego skilla chcielibyśmy sobie zamienić tego gema do wyboru, do koloru. Oczywiście jak sobie popatrzycie,
Ten mój skill gem miał level 19, czyli de facto mogę nim już każdego możliwego skilla sobie wykraftować. Natomiast jak tutaj widzicie, w zależności też od poziomu, te skille możemy craftować w zależności właśnie od poziomu naszego gema. Tutaj są skille, które możemy craftować już od pierwszego poziomu na przykład, natomiast te jakieś tam ostatnie są od poziomu 13 i też jakby tych gemów używamy, żeby ulepszać naszego skilla, czyli jak na przykład już jakiegoś mamy skilla wykraftowanego, chcemy go sobie ulepszyć na wyższy poziom, bo wypadł nam uncut skill gem o wyższym poziomie, no to tak samo używamy i wybieramy tego skilla, wtedy tutaj będzie taki plusik i będziemy mogli sobie tego skilla ulepszyć. Co to daje? No po prostu wszystkie właściwości tego skilla wtedy są wzmocnione, im wyższy poziom, tym ten skill robi się mocniejszy. No i jak sobie wybierzemy takiego skilla, klikniemy Engrave, no to zamienia nam się wtedy w gema z takim właśnie, który dodaje nam tego skilla. No i wtedy po prostu bierzemy sobie takiego skilla i wrzucamy w slota i tak naprawdę możemy go już używać, jak sobie go wybierzemy. Tak jak widzicie, to jest ten Electrocuting Arrow. Jak go tutaj dodam, to się pojawi. Jak widzicie, teraz nie mam tego skilla tutaj nigdzie dostępnego. Jak go wrzucę tutaj, to pojawia mi się możliwość, żeby sobie tego skilla ustawić na jakiś tam skrót klawiszowy, z którego będziemy chcieli go używać, tak? No, tak sobie to wygląda, jakiś tam przeskok ze strzałem z błyskawicy. Tak to mniej więcej wygląda. I jak widzicie, akurat tutaj ten mój skill ma tylko dwa tutaj sloty, do których możemy sobie właśnie, o jak zobaczycie, w tego slota sobie te support gemy mogę wrzucać. No i skąd brać te małe support gemy? No tak samo mamy, tak jak wspomniałem, uncut support gema, klikamy prawym, no i wybieramy sobie jakiego chcielibyśmy sobie stworzyć tutaj support gema. I tak jak wspominałem, w PoE nie ma jakby przypisania do klas, po prostu te wszystkie, każda klasa może tak jakby wykraftować i używać każdego skilla, pod warunkiem, że spełnia wymagania, czyli powiedzmy, że mamy wystarczająco inteligencji, siły, czy czegokolwiek, czy innych tam atrybutów. Jak widzicie, wkładam sobie, no i już jakby ten gem wzmacnia mi tego skilla. Natomiast jak widzicie, ten skill ma tylko dwa sloty. Tutaj na niektórych widzicie jest tych slotów 5, na innych 4. Od czego to zależy? Otóż podstawowo, jak wykraftujecie skilla, no to ma on zawsze dwa sloty. Jak chcecie mieć 3 sloty, to potrzebujecie coś takiego jak Jewelers Orba, którego są 3 rodzaje. No ja tutaj mam tylko 2 akurat pod ręką. Pierwszy, czyli Lesser Jewelers Orb, służy do tego, żeby dodać trzeciego slota. Jak widzicie, użyłem sobie, mam teraz 3 sloty. Greater Jewelers Orb dodaje nam 4 slota, a jeszcze oprócz tego jest Perfect Jewelers Orb, który dodaje 5. Te już są mega drogie, no to już nie wiem jak na ten moment, ale już wcześniej to była kwestia powiedzmy 200 Exalted Orbów, więc ta cena była dość spora, teraz to podejrzewam, że już może być kosmiczna. Natomiast tak mówię, ta zasada działania jest cały czas taka sama. Jest jeszcze taka pewna ciekawostka, że jeśli chcecie sobie tanio dodać tego slota tutaj, no to możecie spróbować Val Orbem. Oczywiście tutaj już szansa jest, nie jest stuprocentowa. Natomiast jest szansa, że jak użyjecie Val Orba na skill gemie, to doda wam tego slota. Może najpierw zanim użyję Vala, bo oczywiście jeśli użyję Val Orba, no to wtedy już z tym gemem za bardzo nic się nie da zrobić, bo będzie on skorruptowany. Więc, a skorruptowanych przedmiotów już się nie da ulepszać. To omówmy sobie jeszcze Gemcutters Prisma,
który daje nam tyle, że zwiększa nam jakby jakość tego skill gema. Jak widzicie, quality teraz jak użyłem mam plus 5%, czyli on gdzieś tam właściwości tego skilla, które gdzieś tutaj macie opisane, zostają troszeczkę wzmocnione i po prostu ten skill gem jest lepszy. No i tak jak mówiłem, spróbujmy sobie zrobić Wall Orba. No akurat się nie udało i wręcz otrzymaliśmy negatywny efekt, bo z 19 poziomu zbiło nam do 18. No, szkoda peszek, ale no tak się czasami zdarza. Równie dobrze mogło się wydarzyć tak, że z 19 zrobiłby nam się 20. No albo mogło, tak jak mówię, mogło nam to dodać jednego dodatkowego slota za relatywnie bardzo małym kosztem. No bo jeśli na przykład mamy 4 sloty, no tak mówię, Perfect Jewelers Orb to już jest droga sprawa, więc warto sobie na przykład spróbować Val Orbem, no bo Val Orb jest, kosztuje grosze, wypadnie wam to w trakcie kampanii, już wypadnie wam tych Val Orbów cała masa, więc na pewno ich wam nie będzie brakować, więc zawsze warto sobie ewentualnie za tanioszkę spróbować tego skilla ulepszyć. No i w zasadzie jeśli chodzi o same tutaj okno skilli, no to jest wszystko. Tak naprawdę ten system jest dość prosty, w miarę intuicyjny. Oczywiście no tych tutaj kombinacji, tych ulepszeń jest cała masa i to i synergii między nimi, jak one ze sobą współgrają. No bo na przykład któryś z tych support gemów może sprawiać, że będziecie zamiast jednej strzały wystrzeliwywać 3, natomiast wtedy wasze obrażenia będą na przykład mniejsze, albo gdzieś tam, że obrażenia będą mniejsze, ale strzały będą się odbijać od terenu i tak dalej, i tak dalej. No tak jak mówię, no klas jest masa, z czarów jest masa i tych support gemów też jest masa. Każdy gdzieś tam jakieś tam swoje unikalne właściwości posiada. Natomiast, tak jak mówię, jak zaczniecie grać, już zaczniecie budować jakąś konkretną klasę pod konkretny build, no to wtedy już warto się w to zagłębiać. Tak jak mówię, też myślę, że prędzej czy później, myślę, że to już raczej w nowym sezonie z aktualnymi zmianami wam nagram też jakieś ciekawe buildy. No bo na ten moment sezon rusza już za chwilę nowy i będzie bardzo dużo zmian. Część support gemów na pewno się zmieni, pewnie jakieś skille się zmienią, więc jakby omawianie buildu na ten moment nie ma raczej sensu, no bo tak jak mówię, za dużo się już niebawem pozmienia i po prostu myślę, że lepiej będzie zrobić to na bieżąco już na nowej, na najnowszym patchu. No i tak naprawdę na dzisiaj to wszystko. Oczywiście jeśli film się podobał, jeśli Wam pomógł, no to łapa w górę. Oczywiście zostawcie suba, żeby być na bieżąco, żeby widzieć, zobaczyć kolejne filmy, które się będą pojawiać, a także żeby obserwować moje tutaj przygody w PoE. Już niebawem też postaram się wystartować ze streamami na żywo, na Twitchu, pewnie na YouTubie równolegle też. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!